pod karą na przykład zesłania do obozu koncentracyjnego nakazywano Polakom ustępowania miejsca na chodniku, jeżeli widzieli zbliżającego się umundurowanego funkcjonariusza niemieckiego, i zdjęcie nakrycia głowy podczas tego ustępowania też obowiązywało Polaków. No, to nie da się tego usprawiedliwić wymogami polityki bezpieczeństwa państwa, tylko chodziło o upodlenie, o pokazanie, kto tu jest panem. Więcej, ja bym powiedział, że to chodziło również o pewną dehumanizację tych innych narodów. Policja zaczęła nas przesłuchiwać i koniecznie chcieli się dowiedzieć, czy ja miałem broń i czy brałem udział w walkach. Oczywiście do niczego się nie przyznałem. Byłem bity, stawiany na tak zwanej ryczce, a także robili z nas tak zwane kółko. Ryczka polegała na siedzeniu godzinami na nodze odwróconego taboretu, zaś kółko na tym, że my biegaliśmy w koło, a funkcjonariusze ustawieni po zewnętrznej stronie koła bili, czym popadło. Zazwyczaj taka sesja trwała około pół godziny. Bicie i tortury były podstawą prowadzonego dochodzenia i miały doprowadzić przesłuchiwanego do załamania i w rzeczywistości wydania wyroku na siebie samego, a czasem na swoich kolegów i najbliższych. Na posterunku w Kiszkowie przetrzymywano mnie około tygodnia, a później, ponieważ do niczego się nie przyznawałem, postanowiono zwolnić. Marzeniem moim byłoby jakoś dostać się do domu, ale to wcale nie było takie proste. Byłem tak pobity, że nie byłem w stanie utrzymać się na własnych nogach. Byłem jak połamany, wszystko mnie bolało. Resztką sił wyszedłem z posterunku i skierowałem się w stronę Rybna. Nadludzkim wysiłkiem wyszedłem z Kiszkowa i zupełnie załamany usiadłem na rowie. Fragment wspomnień Norberta Widoka, późniejszego więźnia obozu Gross-Rosen z września 1939 roku. Kiedy mowa o niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich, siłą rzeczy ciśnie się na usta i na myśl słowo nienawiść. Nienawiść, której wyrazem było systematyczne dążenie do zagłady Polski. Ale tej nienawiści towarzyszyła od początku pogarda. Pogarda wobec Polaków, pogarda generalnie wobec polskości, jako pewnego też typu kultury szeroko rozumianej. I można właściwie sięgać korzeniami takiego pogardliwego nastawienia Niemców czy kultury niemieckiej wobec Polaków i polskości i sięgać pamięcią aż do czasów naprawdę oświecenia, bo już wtedy chociażby król Prus Fryderyk II pisze w jeden ze swoich testamentów politycznych, że Polacy, Polska to jest dosłownie tak, ostatni naród w Europie, wyliczając wszystkie nasze wady, które sprawiają, że właściwie jako naród jesteśmy takim, mówiąc językiem współczesnym, failed nation, taki naród upadły. I właściwie rozbiory to jest taka akcja sanitarna uprzątania tego, co już właściwie nie żyje. I co najgorsze też, wielu ważnych ludzi dla nie tylko niemieckiej, ale i europejskiej kultury powtarzały ten schemat myślowy. Immanuel Kant, Hegel, Goethe, nawet Marx i Engels też w takim, nazwijmy to, paradygmacie, czyli takim wzorcu myślenia o Polakach i o polskości jako czymś niższym, czymś, co no właściwie zasługuje na przysposobienie przez tych, którzy mają lepszą, wyższą kulturę. Na przykład takie porównywanie Polaków do dzieci, niesfornych dzieci,
które trzeba wychowywać. Właściwie spotykamy się z tym aż do II wojny światowej i na tym, no nazwijmy to negatywnym kapitale kulturowym budowali narodowi socjaliści, którzy ten zasób pogardy wobec polskości uzewnętrznili wtedy, kiedy już wszystko było wolno, czyli po wrześniu 1939 roku. No bo tu musimy powiedzieć o pewnym szerszym, moim zdaniem, zjawisku, mianowicie przekonaniu Niemców o swojej wyjątkowości, bo ta wyjątkowość ona nie dotyczy tylko samych tylko i wyłącznie Polaków. To powiedzmy wyraźnie. Niemcy, i tak się tworzy ta ideologia narodowa niemiecka w wieku XIX. Niemcy są przekonani o tym, że są, i to jest bardzo częste wśród narodów, które tworzą mocarstwa, są rodzajem narodu wybranego. Jeśli popatrzymy sobie na Rosję, to też przez wieki tam pielęgnowano taką myśl, że my jesteśmy narodem wybranym. Rosja miała być trzecim Rzymem, jak pamiętamy. I podobne pretensje do wyjątkowości podnosili w swojej historii Niemcy. I w tej historii na przełomie XIX i XX wieku, kiedy tworzyła się ta ideologia niemieckiego nacjonalizmu, no, w okresie pomiędzy powstaniem państwa niemieckiego w 1871 rokiem a zakończeniem I wojny światowej, no to jak poczytamy na przykład takich pisarzy jak Thomas Mann, to oni zupełnie na poważnie pisali, że to niemiecka kultura jest czymś najwyższym, najwspanialszym i tę wyższość i to nastawienie wyższościowe również odnosili do cywilizacji francuskiej. Tak? My mieliśmy to nieszczęście, że dla nas ta cywilizacja francuska była bliższa. Byliśmy związani w owym okresie silniej niż dzisiaj z cywilizacją francuską. Stąd no, ta niechęć też mogła się w naturalny sposób i na nas przenosić. Tak, no to nie tylko wybitni pisarze, także wybitni ludzie nauki. Max Weber chociażby, no do dzisiaj traktowany jako jeden z twórców nowoczesnej socjologii. On pisał tuż przed wybuchem I wojny światowej, jak odwiedził Wielkopolskę, że właściwie tutaj mamy do czynienia z zupełną pustynią cywilizacyjną, a jedyne w sensie cywilizacyjnym aspekty pozytywne nad Wartą, no to są dzięki Niemcom. I taki wzorzec myślenia, on rzeczywiście był multiplikowany, był przenoszony z pokolenia na pokolenie wśród niemieckich elit, nie tylko politycznych, co warto podkreślić, i na tym budowali, na tym wyrośli niemieccy narodowi socjaliści. I to uzewnętrzniło się też w polityce państwa niemieckiego Tylko, na że okupowanych niemieccy narodowi ziemiach. socjaliści, przepraszam bardzo, że ci przerwę, ten pogląd o wyjątkowości Niemiec jeszcze wyostrzyli. I to ja bym powiedział, że to nie jest, że oni byli też nie tylko ten pogląd był bardziej radykalny, tylko on zmienił jakby swój sens. On był, tę niemiecką wyższość wyabsolutyzowali, bo dodali do tego ideologię rasową. Wyjątkowa była krew. Ta wyjątkowa była krew, bo to też na tę różnicę musimy zwrócić uwagę, żeby zrozumieć, dlaczego tutaj doszło do zagłady, dlaczego na tych ziemiach doszło do zagłady całych narodów. Bo jak gdyby Niemcy zatrzymali się na takim poczuciu wyższości czysto kulturowej, no to by starali się, tak jak to robił Bismarck, z Polaków zrobić Niemców, czyli narzucić im język, narzucić im wychowanie, narzucić im naukę, narzucić im kulturę, tak, żeby ci Polacy przestali być Polakami i żeby zaczęli myśleć po niemiecku. Hitler mówi, tego się nie da zrobić. Z tymi narodami, które są na wschodzie, tego się nie da zrobić. Nie da się zgermanizować innych narodów, bo germanizować można tylko i wyłącznie Ziemię.
skuteczność propagandy narodowo-socjalistycznej zmieniała się w czasie. Jest pewnego rodzaju wskaźnik skuteczności, mianowicie tak zwane meldunki z Rzeszy. To są zapisy stanu nastrojów wykonywane przez siły policyjne. W Służbie Bezpieczeństwa SS, czyli w SDSS, istniała specjalna komórka, której zadaniem było badanie siłami policyjnymi od szczebla gminy aż do szczebla landów, jaki jest stosunek ludności niemieckiej do określonych problemów. Z tych badań powstawały raporty już na szczeblu gminy. One były na każdym szczeblu uzupełniane i pojawiał się uogólniony raport na szczeblu centralnym, który był przekazywany władzom III Rzeszy, między innymi Hitlerowi, Goebbelsowi i tak dalej, w postaci kilkudziesięciu stron raportu 2 razy w tygodniu. To się nazywało Meldungen aus dem Reich, meldunki z Rzeszy. I z tych meldunków wynika jedno, że stosunek ludności do sił, do akcji propagandowych był zmienny. Tu trzeba dodać, ci, którzy zbierali te dane oraz uogólniali, mieli obowiązek nieubarwiania na sposób różowy. Władza chciała wiedzieć, jak wygląda naprawdę stosunek mieszkańców, a co ona potem z tym robiła, to już jest druga kwestia. W każdym razie widać wyraźnie, że Goebbels bardzo często korzystał z tych raportów, bo są liczne zapiski w jego dziennikach. Otóż tu są 2 kwestie, jeśli pan pyta o sprawę stosunku do Polaków. Działał długoterminowy, negatywny stereotyp przeciwko Polakom. To nie był wynalazek III Rzeszy, to było coś, które ciągnęło się kilkadziesiąt lat, a może nawet i kilkaset. To zostało oczywiście zintensyfikowane w okresie III Rzeszy, zwłaszcza w tym czasie po 1938 roku i to niewątpliwie działało na wiele osób. Tym bardziej, że okazało się, mimo obaw wielu Niemców, że kampania w Polsce okazała się zwycięska i to niewiarygodnie, jak na umysły niemieckie, szybko zwycięska. To samo dotyczyło Francji i tak dalej. Czyli widać było wyraźnie, że Niemcy akceptują pozytywny przebieg działań, a co za tym idzie, towarzyszącą im propagandę. Inna sprawa jest, że trzeba to oczywiście rozpatrzeć w ujęciu zindywidualizowanym. Było wielu Niemców, którzy mieli stosunek do Polaków co najmniej pojednawczy, czego nie można było w warunkach systemu totalitarnego specjalnie uzewnętrzniać, zwłaszcza w czasie wojny. Natomiast bezsprzecznie wyjątkowo antypolski, nawet rasistowsko antypolski stosunek miały siły zbrojne, bo one były odpowiednio indoktrynowane, a zwłaszcza siły SS, takie jak na przykład Waffen-SS. Konkretne przykłady tej pogardy, tej można powiedzieć polityki pogardy wobec Polaków w czasie II wojny światowej znajdujemy już bardzo szybko, bo już jesienią 1939 roku, a więc mówimy o miesiącach październik, listopad roku 1939, ukazują się pierwsze tak zwane Grußbefehle, czyli rozkazy przywitania, mówiąc dosłownie, a więc obligatoryjne okazywanie szacunku przez Polaków dla umundurowanych przedstawicieli państwa niemieckiego oraz NSDAP na terytoriach okupowanych. Mamy konkretne przykłady z takich miast jak Toruń, Poznań, inne miejsca na ziemiach wcielonych do Rzeszy, ale także obowiązywały takie Grußbefehle w generalnym gubernatorstwie. Konkretnie chodziło o to, że pod karą na przykład zesłania do obozu koncentracyjnego nakazywano Polakom ustępowania miejsca na chodniku, jeżeli widzieli zbliżającego się umundurowanego funkcjonariusza niemieckiego, i zdjęcie nakrycia głowy podczas tego ustępowania też obowiązywało Polaków. No, to nie da się tego usprawiedliwić wymogami polityki bezpieczeństwa państwa, tylko chodziło o
upodlenie, o pokazanie, kto tu jest Panem. Więcej, ja bym powiedział, że to chodziło również o pewną dehumanizację tych innych narodów przez Niemców uznawane za niepełnocenne. To jest rzecz moim zdaniem w historii tej naszej cywilizacji rzecz wyjątkową, bo my jesteśmy spadkobiercami, tak przynajmniej większość narodów europejskich o sobie myśli, spadkobiercami tradycji judeo-chrześcijańskiej i dla tej tradycji, co jest istotne, ludzie, bo to z tej tradycji jest bierze się egalitaryzm, tak? Przekonanie o tym, że no ludzie różnych narodów, różnych ras, jako gatunek w sposób istotny między sobą się nie różnią. Tak? Są mądrzejsi, są głupsi, są lepiej wykształceni bądź gorzej wykształceni, ale generalnie ludzie są stworzeniami bożymi, no i z tego względu te stworzenia Boże, mające jakiś pierwiastek boski, no bo tak to jest w Piśmie Świętym napisane, są sobie z tego powodu jako stworzenia boskie równe. Niemcy, hitlerowcy tę całą tradycję odrzucają. Nie ma tutaj między nami równości, nie ma tutaj wspólnoty ludzkiej. Jeśli jest jakaś wspólnota, to jest wspólnota rasy i to rasy między sobą walczą i rasy mają prawo inne rasy niszczyć, bo jeśli na przykład nie zniszczą ras wrogich, takich jak rasa żydowska, to same staną się ofiarami. Tutaj mamy do czynienia, tę tradycję judeo-chrześcijańską zastępują Niemcy takim płaskim, prymitywnym darwinizmem. I to tłumaczy ten stosunek Niemców do Polaków w czasie okupacji. No i moim zdaniem to też tłumaczy drastyczność postępowania, tłumaczy zagładę. Powiedzmy jeszcze, że nie tylko chodziło o ten brutalny darwinizm, ale też za tym stał wulgarny materializm, no bo ta tradycja judeo-chrześcijańska, o której wspominałeś, no to był spirytualizm, czyli akcentowanie tego, co duchowe w nas. Mamy coś takiego jak godność człowieka, bez względu na stan naszej inteligencji, na zasobność naszego portfela, na kolor skóry, mamy godność niezbywalną, no bo jesteśmy stworzeniami bożymi. W materialistycznej ideologii narodowego socjalizmu, gdzie liczy się krew, czyli rasa, czyli materia, to zupełnie się nie liczy. Liczy się brutalna siła, o której mówił chociażby całkiem bez żadnych ogródek 22 sierpnia 1939 roku do swoich generałów Adolf Hitler. I ponieważ my okazaliśmy się jako Niemcy silniejsi, to my was możemy poniżyć. To jest też, można powiedzieć, swoista mentalność kolonialna, jak dzisiaj niektórzy badacze mówią, no bo to jest też takie naśladowanie wzorców chociażby z dawnych kolonii afrykańskich należących do Niemiec, gdzie biały bwana, czyli biały pan, przyjeżdża i tych tubylców traktuje tak jak chce, może im rękę obciąć, jeżeli kauczuku nie zbiorą na czas, albo może ich po prostu zabić. I ten wzorzec postępowania odnajdujemy też po wrześniu 1939 roku na ziemiach polskich, czego wyrazem były te Großbefehle, albo takie granie na no właśnie tym, żeby poniżyć pokonanego wroga, od chociażby co państwu niemieckiemu w sensie obronności dało postawienie wielkiej litery V, Wiktoria, przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Chodziło tylko o to, żeby poniżyć polski wysiłek zbrojny, polską tradycję wojskową. Państwo podziemne ten znak zniszczyło.